Dzień dobry, szanowni państwo, tu wasz ja w kanciapie. Dzisiaj będziemy nagrywać dla Bąbelka. Dałem mu słowo, bo mnie atakował o pałczyk na swojego Wicka ukochanego, którego dostał oczywiście od starego. Moim zdaniem dobrze, jak syn od ojca dostanie scyzoryk, nie? Sam nie jestem fanem, chociaż też mam. Kiedyś sobie o tym pogadamy. Ale dzisiaj, drodzy państwo, Victorinox Ranger dostany od starego, 2 kawałki skóry. Clips, bo młody chce, żeby móc zakładać łatwo i zdejmować, bo jak idzie do szkoły, to nie bierze Victorinoxa. I myślę, że to jest na tyle prosta rzecz, że też zrobię oczywiście wam szablon. Szablon będzie w edcleatherworkshop.pl do wzięcia. Te wszystkie pokrowce formowane na mokro, one są odrobinę trudniejsze do wykonania w własnym zakresie, tym bardziej jak się nie ma narzędzi, prasy itd., a ten typ, myślę, że jest do wykonania u każdego w domu, więc jeżeli ktoś ma Victorinoxa podobnych gabarytów, to szablon wam przygotuje. A jeżeli to jest Victorinox innych gabarytów, dłuższy, krótszy, to można sobie to zmodyfikować wedle uznania. Zapraszam na film pod tytułem Pałczyk na Wicka dla młodego. Nie na Wickę, nie? Żeby nie było, bo ostatnio mówiłem coś tam, że nie jarają mnie Wicki i ktoś mi wyciągnął Wicki od Victorinox, nie Widzyki. Zapraszam do stołu. Wziąłem sobie od razu kartkę, żeby wam zrobić szablon, bo ja to będę robił z natury. Tak będzie wyglądał z frontu. Tu oczywiście będzie jakaś klapka. A z boku, jakby patrzeć na skórę, to będzie tak. To będzie dół, tu będzie front dołu, tu będzie dół, tu będą plecy i tu będzie klapka, o, no tu gdzieś będzie zapięcie, pomyślimy czy zatrzask, czy magnetyczne. Ja wam zrobię w szablonie na zatrzask, żebyście nie musieli kombinować. Ja tu z tyłu zrobię klipsa, takiego kaburowego, ale w szablonie też wam zrobię szlufkę, żebyście mogli sobie wybrać. No bo szlufkę można naszyć tutaj normalnie, nie? Szlufkę można naszyć albo tak, tylko pamiętajcie, żeby nie naszywać na płasko, bo wtedy ciężko ułożyć pasek. O, i tu jest szef, bo można sobie naszyć też tak, nie? Po prostu i wtedy tu jest szef i tu jest szef, nie? A tu są plecy. No, ale zrobimy coś takiego, a tutaj, no bo na razie mamy tylko front bez boczków, a tutaj doszyjemy, chyba tak Wicek też robi oryginałki, nie? A tu doszyjemy boczki. Tu doszyjemy boczki z cieńszej skóry. Ja sobie wziąłem taką tam 1,8. Model lubi brązowy i czarny, więc tutaj nie będzie specjalnych kombinacji kolorystycznych, ale postaram się to jakoś ufikuśnić, nie? Żebym miał od starego w komplecie jakiś taki przyzwoity ten pałczyk. Weźmy się do roboty. Narzędzia? Oczywiście, proszę bardzo. Mata samolecząca, która już dawno przestała się sama leczyć, ale ją uwielbiam i już służy mi lata. Wiecie, że mi ostatnio wyskoczyło, że 8 lat robię rzeczy ze skóry? Nożyk do cięcia, linijka, dobra linijka to podstawa. Ten rzeczony klips i oczywiście rzeczonego Victorinoxa Rangera, który otwiera się jak to Victorinox nastolatka, nie? No kurde, chyba go podczyścił, zanim dał staremu do opochwienia. Bo zgrzytał, kurczę, jak wkurzona teściowa zębami. O, nie ma tragedii. No musiał ten wyczyścić skubaniec. Kiedyś mu pokazywałem, jak się szczoteczką czyści, bo no niestety Wicki się brudzą i wtedy przy otwieraniu skrzeczą. Co jeszcze? Młotek do wybijania otworów, do sklejania ewentualnie. Ostatnio sobie zmieniłem ten mój, znaczy też, mojego też używam, szczególnie jak robię otwory w grubej skórze w kilku warstwach, na przykład pochwal do noży. Ale jak robię cieńsze rzeczy, to ten jest fajniejszy, jest lżejszy i cichszy w używaniu. Ociekacz z Ikei, dobry do bushcraftów, dobry do zrobienia kuchenki przenośnej, nie? Ale też dobry do noszenia i trzymania narzędzi. Tylko wam powiem jedną rzecz, bo on jest wkurzający w standardzie, ale jak się wytnie kółeczko, patrzcie, pokażę wam coś. Taki protip, nie? Jak się zrobi codziennie, bo jak to się robi sporadycznie, to może nie wkurzyć, ale jak to się robi codziennie, to brzęczenie o tą puszkę strasznie wkurza. A ja tu wsadziłem po prostu gąbkę. Raz, że się nie tębią na przykład o widelce, jak się tak włoży, czy szydło, nie, czy wszystkie te ostre rzeczy, a dwa, że jest ciszej. No i jest troszeczkę wyżej, bo te narzędzia to jest dosyć głębokie. Ale generalnie pomysł na trzymanie narzędzi w tym jest dobry. Widelce oczywiście do wybijania otworów w skórze. One mają rozstaw 3 mm. I jakby co. Groover, czyli narzędzie do rysowania sobie rowków pod szef, żeby był wszędzie równy dystans. Ja wiem, że się powtarzam i wiem, że nie wszyscy lubią i oglądają te filmy, ale część ludzi lubi, dawno nie było. Piszecie do mnie, a ja lubię to robić, no to jest mój sposób na chleb. Ostatnio robię długo, bo robię od 7 do 20, 22 czasami. Ale wciąż uwielbiam, nie? Przyjeżdżać rano do pracy i to robić, naprawdę. To jest ta moja rzecz. Wczoraj na przykład siedziałem do 11 wieczorem, robiłem fajny zestaw, taki komplecik pod siekierę, toporek taki brodaty Papsa i pod nóż od Kamila Długosza, KD Knives. Nawet fajnie wyszedł, mogę wam wrzucić zdjęcia. Dobra.
Dalej, edge bevelery, czyli narzędzie do przycinania krawędzi skóry, bo jak nie przytniecie, to może się zaginać i w ogóle ciężej ją przypalić, a to są do zaokrąglania krawędzi. Proszę uważać, to jest 4, 3, a to jest, nie pamiętam, 1. To są kin bevelery, czyli takie jakby wklęsłe, jak widzicie. Pokazywałem wam kiedyś, robiłem film o narzędziach, jak ktoś sobie chce, to sobie znajdzie. To są kołki do burnishingu, czyli do polerowania krawędzi skóry. To jest kołek, który mam od początku zrobiony z Jatoby, custom, a tego sobie zamówiłem kiedyś tam całkiem niedawno. Sorki za łapy, nie? Ale jestem w trakcie pracy. Jak się pracuje w skórze, to takie się ma ręce i teraz te ręce to są nawet w miarę czyste, wam powiem. Ten sobie zamówiłem ostatnio. Ma inny trochę kształt rowków, bo kształt rowków jest ogromnie ważny. Mam kołków do przypalania, mam chyba z 8 różnych i każdy się czymś różni. Ale ten jest fajny, bo jest ciężki. Fajnie chodzi w ręce. Jak ktoś tego nie robi, to nie zrozumie, no. Nie śmiej się, ale jak ktoś robi, to zrozumie. Szydło do zaznaczania, do poprawiania otworków, do różnych rzeczy. Takie najtańsze szydło Chińczyk, wylata mi. Ale mam kilka innych i kurde, ostatnio sobie nawet kupiłem takie fikuśne. Nawet wam mogę pokazać. No wstyd się przyznać. Ostatnio sobie kupiłem takie fikuśne, fajne i w ogóle takie fancy jest. To nie jest to. To ze mną narysowało setki portfeli, pochew, pasków. To jest to szydło. Parę razy mi się wyginało, już jest na pewno krótsze, bo je, wiecie, prostowałem, troszkę ostrzyłem, coś. No już. Tu sobie to wklejałem już z 5 razy. Wylata, no ale to jest moje szydło. Muszę to naprawić, muszę to wkleić na dwuskładnik. Dobry ołówek, to też jest, kurczę... Zależy kto co robi, ale w moim tutaj fachu dobry długopis i dobry ołówek. Ja używam Rotlinga, nie? Akurat. Na grafit 07 i grafit jest B, czyli jest nie taki HB czy H, czyli te twardsze. Pani z rysunku technicznego, którą serdecznie pozdrawiam, gdyby trafiła na ten film, no to nas trochę tak terroryzowała, nie? No, więc wiem wyjątkowo dużo o rysunku technicznym, ale tym starym, rapidografy i tak dalej, no teraz to się robi, wiecie, w komputerach, ale ja to stary jestem. A wiecie kto mnie uczył rysunku technicznego? Pani profesor Korzuchowska, mama aktorki Gosia? To jest Gosia Korzuchowska? Chyba tak. Ach, stare czasy, nie? Ostatnio się pani zdziwiła, bo chciałem kupić wkłady do długopisów. Kurczę, ludzie nie kupują wkładów do długopisów, tylko wymieniają długopisy. Ej, to jest Uni Jetstream, to jest najlepszy długopis. Ja wiem, że nowy kosztuje tam z 6 zł. To nie jest sponsorowane, nie? Jakby co. Ekstra jest ten długopis i musi być niebieski wkład, wiadomo. Już się powygłupialiśmy, teraz się weźmy do roboty. Ja sobie wziąłem ten główny kawałek skóry 3 mm gruby na, że tak powiem, szkielet. Zrobiłem sobie... On tu ma 38 mm. Tu sobie uciąłem 32, bo będę kombinował. Z uwagi na to, że rzeczony pacjent, bo on będzie tak. Tu będzie góra. I on ma 91 mm, oczywiście, jak zwykł miewać Victorinox Ranger. Kiedyś rzuciłem pytanie do was na fanpage. Jaka długość scyzoryka ukochanego? No muszę to wyciszyć, bo przecież nie dadzą nam spokoju. 91 mm to było tam chyba, nie pamiętam dokładnie, nie chcę was oszukiwać, ale z 70%. I on ma szerokości, załóżmy 25, a grubości tak ma, no można powiedzieć, że 22. Jak zrobimy tu 30 mm, to powinno być ok. Zaraz sobie też przypasujemy, gdzie to powinno być. To jest bardzo ważne przy tego typu konstrukcjach, czyli jeżeli macie z jednego kawałka, z kilku kawałków, nieważne, front, a doszywacie te boczki, to tu jest bardzo ważne to, żeby sprawdzić otwory, nie? Żeby otwory były równo, bo jak dacie nierówne otwory, to wam się to rozjedzie i nie będzie proste, pionowe, tylko będzie gdzieś na przykład skręcone. Tu się trzeba bardzo przyłożyć do robienia otworów i w tej części, i w tej części. Tu nie ma jakichś specjalnych, fikuśnych zaklęć, żeby to zrobić, tu trzeba po prostu być precyzyjnym i dokładnym, skrupulatnym, nie spieszyć się, bo skóra w ogóle nie lubi pośpiechu. Czasami do mnie piszecie, że o, zamówiłem 3 tygodnie temu i jeszcze nie zrobiłeś. Jak mam dużo zamówień, to trochę te zamówienia realizuję wolniej. To nie znaczy wcale, że ja siedzę sobie o 15 z browarkiem przed telewizorem. Ja zasuwam naprawdę do wieczora, ale nie mogę się tu spieszyć. Nikt, kto robi skóry ręcznie, nie może się spieszyć, bo to po prostu widać. Nie chcę się tłumaczyć, ale jest tak. To teraz zobaczmy, ile to powinno mieć długości. Skóra jest oczywiście przed farbowaniem. Ona jest surowa, bo taką tylko kupuję. Nie podobają mi się te farbowane w garbarni. No, taka jest prawda. Niestety. O, tu zrobimy sobie, żeby było, powiedzmy tak. A tu zrobimy tak. Widzicie już o co chodzi, nie? A tu będą boczki wszyte.
Im bardziej przyłożycie się do wycinania, tym będzie to później mniej roboty. I tu wszyjemy sobie odtąd, powiedzmy, dotąd. Tu zostawimy lekko otwór, tu żeby się łatwo go wyciągało. O, możemy nawet zrobić tak, żeby było na 2 palce, czy jakieś 2,5 cm. Będzie taki heavy duty. Żeby było mi łatwiej nagrywać w kanciapie, przykręciłem sobie do stołu kółka. Spore kółka. I teraz siedzę jak 5-latek przy stole dla dorosłych. Ale wiecie, co wam powiem? Nie jest to wcale takie niewygodne, bo się ma bliżej oczy tego, co się robi, nie? To nic złego przejechać kilka razy tną skórę. Złamałem nożyk przed chwilą, więc on jest ostry, ale lepiej przejechać 3 razy, niż za mocno przyciskać i ciągnąć, bo jak tniecie paski, szczególnie z cienkiej skóry, to ona się potrafi wysunąć spod linijki i nie będziecie mieli takiego paska, jaki chcecie. A my chcemy mieć 30 mm i chcemy mieć równe te paski. Sprawdźmy mniej więcej, ile tu powinno być tego boczku. Załóżmy, że damy od początku. Co wy na to? Tak robimy? Czyli 7 cm. 2 razy. Tu będzie 30 na 70 i tu będzie rowek i tu będzie szef. Jak robię szablony, to robię wam, zaznaczam linię, gdzie jest szef, ale nie zaznaczam otworów. Każdy może używać innego rozstawu widelców. Jak jest linia, no to sobie trzeba po prostu ją policzyć. A, jeszcze jeden kawałek skórki będzie potrzebny, bo potrzebna jest albo szlufka, albo klips. Ja z uwagi na to, że daję klipsa, zaraz wam pokażę, jak to robię, bo to nie każdy wie, jak ja montuję te klipsy. Ale jego nie trzeba ani kleić, ani nitować. Jego jak się przyszyje między 2 warstwami skóry odpowiedniej grubości, to jest nie do ruszenia. Można na tym samochód holować. Osobówkę. Niedużo, ale można. Utnijmy 2 kawałki 7 cm. I zawsze pamiętajcie, że mieć zapas baterii pod ręką. Nie wiem, do którego momentu się nagrało. Uciąłem sobie boczki i potrzebujemy jeszcze jeden kawałek skóry. Takiej samej grubej wezmę jak to, żeby zamontować klips. A ten klips ma tak, tu 45, a tu ma 25. Liczę na to, że 38 się zmieścimy, że nie będzie za ciasno. Nawet jeżeli po latach na przykład ta skóra by się troszkę rozciągnęła, to nie rozciągnie się na tyle, żeby coś się z nim działo, żeby na przykład się poluzował czy coś. I robimy 38, czyli 40 minus 2 mm na oko. To będzie montaż naszego klipsa. Pokażę wam, o co chodzi. Tu będą plecki. O, a tu będzie... Zrobimy otwory oczywiście. Razem z boczkami będzie przyszyty klipsik. Może sobie pofarbujemy, co? Od razu. Przytnijmy krawędzie. Trzeba pamiętać o tym, żeby nie wszystkie krawędzie przycinać i przypalać przed zszywaniem, bo jak przytniecie gdzieś krawędź na przykład z obu stron, a będzie schodzić skóra do skóry, to będzie brzydkie łączenie. O. Z każdej strony, z tym, że... O, mógłbym już go naostrzyć. Boczki sobie przytniemy zwykłym nikinem. I teraz tak samo, tutaj z wierzchu. O. Żeby były do nacięcia. Tu sobie przyciągamy. I górę i dół tak samo przytnę z obu stron, a boczków, pionów nie. Żeby się ładnie skleiły z frontem. Jak macie włoski, to zawsze można użyć papieru jeszcze nieściernego. Tutaj będziemy zaraz wyznaczać co i jak. Dobra, może ja to od razu przytnę na długość, żeby sobie móc zapisać. Zrobimy dotąd, czyli to będzie 28,5. Najfajniejsze w tym jest to, że z kawałka takiego materiału nijakiego w sumie, nie? Wychodzi coś, co jest później całkiem fajne i ładne. Liczymy sobie dziurki i będzie ok. Od razu coś ufikuśniamy tą? Ufikuśniamy klapkę, czy nie? Możemy użyć tego. I będzie ładna. Farbujemy ciemny brąz, może pocieniowany. Ciemny, pocieniowany czarnym brąz i czarna nić, żeby był taki vintage'owy. Farbki. I farbujemy. Najpierw ciemnym brązem, a później krawędzie zrobimy cieniowane czarnym. Nie podoba mi się lakierowanie, malowanie aerografem. Jest jakieś takie sztuczne, a ja to robię zwykłą szmatką i mi się wydaje, jest takie może mniej regularne i dlatego mi się wydaje, no to kwestia gustu oczywiście. Dark Brown Fibbings oczywiście. Prodaj. Jest drogi jak nieszczęście. Litr kosztuje 225 zł. No ale jak chcecie to robić chałupniczo sobie czasami, no to są mniejsze te butelki.
Cały widz w cieniowaniu polega na odpowiednio suchej szmatce. Brudzę szmatkę lekko. Ona nie może być za mokra, bo wtedy Wam zrobi za dużo czarnego. Rozumiecie, nie? No. O. I robię to w ten sposób. Tak właśnie robiłem ostatnio ten komplet też Papsa i KD. I krawędzie wtedy oczywiście czarne, nie? Zrobimy. Rozumiecie, nie? O co chodzi? To ma pobrudzić, a nie farbować. Już wygląda trochę lepiej niż ten świński róż, nie? Chociaż krowi. Tu nawet jak weźmiecie trochę więcej na tampon i się wciągnie, bo czasami wciąga w skórę ciemny kolor, jaśniejszy, to nawet lepiej, bo się wygładzi też to cieniowanie właśnie, tak się wygradientuje. Przypalimy krawędzie, tutaj zaraz jest taki patent, że jak robię z klipsem coś, to pod klipsa, bo tego nie widać, wbijam puncę EDC Leather Workshop, czyli czachę. Krawędzie przypolerujemy i nałożymy to konole, bo to będzie używał nastolatek, a ja wiem, jak nastolatki potrafią na przykład dbać o rzeczy, których używają, więc dla pewności zakleimy też krawędzie to konole, tą wytrzymalsze. To konole to jest taki japoński środek, trochę jak klej. Teraz to, co możemy, to sobie już przypalimy. Tu przybijemy czachę. No czacha musi być. Bez czachy się nie liczy. Woda gąbka, kołki mamy. Boczki możemy przypalić u góry. Niektóre rzeczy, żeby było dobrze widać, to się niewygodnie robi. Tu jest ważne, żeby sobie niektóre krawędzie właśnie przypalić na początku, bo jak później to poskładacie, poszywacie, to wtedy może być utrudniony dostęp. Wiem, że część z Was odstrasza właśnie formowanie na mokro i sobie pomyślałem, kurczę, pewnie się może komuś przyda. Poza tym, nie wiem jak dziewczyny, czy dziewczyny mają tak samo, ale faceci lubią oglądać rzeczy, nie? Jak się robi rzeczy. Nawet jak tego nie robią albo nie chcą robić, to się lubią. Ja lubię oglądać często, czasami takie rzeczy oglądam, jak ludzie robią, mimo że nawet mnie branża nie interesuje, ale po prostu fajnie, nie? Tak fajnie też właśnie oglądać Japończyków przy pracy z drewnem. To kiedyś z kimś gadałem na ten temat. Kurczę, to jest normalnie czary, nie? Oni są tacy specyficzni w ogóle. Też są mocno pieczołowici, ale też mają często właśnie zupełnie inne technologie niż my, narzędzia. Nie Japończyków też uwielbiam oglądać przy pracy. Uwielbiam pracę. Mógłbym patrzeć, kurczę, jak ktoś pracuje cały dzień. Modernizuję troszkę kanciapę sobie. Zrobiłem sobie właśnie stelaż do świateł, do aparatu. Marzy mi się, żeby Wam pokazać kanciapę, zrobić ten shop tour. Może na 10 urodziny, co? W lipcu, czy tam w sierpniu? Byłby czas, żeby trochę posprzątać. Cholerka. I motywacja, nie? Namoczymy troszkę to. Idę na prasę. Już nie będę odkręcał aparatu, wybaczcie. To po prostu praska taka. Do odbijania czachy. Jest czacha. Kluczem do sukcesu, jeżeli chodzi o używanie to konole, jest nieprzesadzanie, jak w życiu, i używanie szmatki. I nie wyjeżdżanie, bo to konole zabezpiecza mocno. Ale jak wyjedziecie gdzieś i na przykład później będziecie woskować, to już nie przejdzie wosk. I będzie widać na przykład zaciek. Nie jest to może to samo co elbow grease, ale wiecie, nastolatek, nie? Wciąż. Chociaż trzeba przyznać, że też chyba dosyć przyzwoicie podchodzi do życia. Nie, żebym go tam chwalił czy coś, nie? Że mu się nie pochrzaniło w bańce, ale no, też czasami mnie pytacie, nie? O, kiedy wypad z młodym, kiedy wypad z młodym? Będzie pewnie, ale tutaj wiecie, prawie 17 lat. To już jest jego decyzja, żeby ze Stanem pojechać do lasu, nie moja, nie? Ja, wiecie, ja bym bardzo chciał, ale kto ma dzieci, to wie, nie? To nie działa w ten sposób. A nawet jeśli tutaj miałby być użyty element perswazji, to też nie zadziała. No dobra, to co? Wyznaczmy rowki, wyznaczmy co gdzie ma być i zacznijmy chyba szyć, co? Można by od razu nabić zatrzask, dolną część, żeby nie było później przygód żadnych. O! I wtedy zatrzask damy gdzie? Żeby był tu, nie? Czyli tu. Czyli sobie zaznaczymy na środku. Pyk. Weryfikacja. Czy środek to środek? I do zatrzasków zabijania ręcznie, bez praski, bo jeszcze nie mam stołu z praskami, ale już mam praski. Ten młotek gumowy też jest fajniejszy, mam wrażenie.
to można już przesmarować. Pod klipsem to już naprawdę jest ciężko to później po zszyciu zrobić. Ciemnieje mocno, nie? No. Teraz, proszę Państwa, zacznie się magia. Tu połączymy, tu zrobimy tak. Zróbmy sobie tu otworki teraz. I będzie wszystko wiadomo już. Zaraz sobie policzymy dziurki, spoko, spoko. Policzmy dziurki. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 dziurek, zgadza się. Mamy podziurkowane boczki i tu sobie zrobimy też rowek kontrolny, nie do końca, żeby nie porysować za daleko. No w szablonie tam zrobię też to. O, widać dokąd. Tutaj musimy dać jedną dziurkę więcej do góry, nie? Żeby było o co złapać. Tak tylko mówię. Czyli musimy mieć 13, jedną w dół to 14 i do góry to 15 otworów, nie? Podabijam dziurki do końca i włączę. Najpierw przyszyję boczki z klipsem na płasko, a później sobie założymy. Już jak będzie tutaj wszystko gotowe, to sobie doszyjemy tylko ten front. Taki jest pomysł. Widzicie już tego pałcza? Bo się aż prosi o beżową nitkę, cholerka. No ale klient tak chciał. Zaktualizujmy nasz szablon. 30 na 70 i to jest 2 razy. Tu jest 38 na 285. Tu trzeba zrobić łuczek, ale to już Wam zrobię na szablonie. Zatrzask jest otworu środek, to jest 23 mm. Pod klips jest oczywiście 45 na 38. Tyle co szerokość tego, ale gdyby była szlufka, to zrobię Wam projekt szlufki na szablonie taki, żeby Wam się zmieściła między... Bo szlufkę lepiej przyszyć góra i dół, nie? A nie po bokach. Tak tylko mówię. Chyba że ktoś by chciał w poziomie, ale to musiałby być bardzo wąski pasek. Jak będzie 25, to będzie akurat. Zrobię Wam też taki łuczek analogiczny do klapki, żeby to było harmonijne. Tu się zrobi szef i tu się zrobi szef. A tu, żeby było na ten pasek 55, nie? Czyli szlufka wyjdzie wypadkowo. Zszyjmy najpierw to z klipsem. Przesmaruję sobie krawędzie butaprenem. 3 mm od krawędzi. I tu jest 70. Później jest przerwa między otworami 4. 40 i tu jest znowu, tylko tu jest 14 otworów, a tu jest 15 otworów. Na boczkach, o, tu też jest 3 mm, jest 13 dziurek. Klipsa damy wyżej, bo jak to będzie tak zapinane, żeby on nie ciążył. Mógłby być na środku, bo to jest tak niski pałcz, że, ale damy troszeczkę wyżej, żeby też nie przeszkadzał na pasku. O. Tylko żeby złapało. Delikatnie. Druga będzie bardziej problematyczna, a przód już będzie w ogóle problematyczny bardziej, ale da się to zrobić. Nie jest to przerażające, to może tylko się wydawać skomplikowane, dopóki do tego projektu nie usiądziecie tak naprawdę. Jak coś Ci się wydaje trudne, to zacznij to robić, to będzie coraz łatwiejsze. Jestem znany z produkcji bardzo niepotrzebnych złotych myśli. Nitka Slam woskowany 0,8, proszę Państwa, jakby co. Obcinaczki wciąż te same od 8 lat. Ostrze czasem, jak już mnie doprowadzają do nomen omen szewskiej pasji. Pierwsza dziurka tu jest drugą dziurką tu. Pierwszy szef zrobimy sobie podwójnie, żeby to było mocne etui, żeby pamiątka po ojcu została w razie Niemca. Od której mieliśmy dziurki wsadzić klipsa? Od trzeciej? Przymierzymy Cię. O, tak będzie. I... Dobra, złapiemy od trzeciej, już niech będzie. O, i obszywam całość. Jak będę kończył szycie, to włączę znowu, bo wiecie co, no jest problem taki, że kanon się przegrzewa. Żeby to szlak trafił, nie? To 4K i to przegrzewanie tej R6, cholera, miało to zniknąć po update'cie i
Znikło jak widać. Oj, Canon, wy to macie. Jedziemy saddle stitchem, nie? Bez konika, bo mi tak wygodniej. Cofam się zawsze, nie? O 4 dziurki, żeby ten szef był naprawdę taki z dożywotnią gwarancją. Topimy. Jedną stronę mamy przeszytą, widzicie. Tu jest klips, nie odginam go, a tu jest boczek, który będzie odginał się. Tu i tu będzie wchodził. Czekajcie. O, będzie fajnie spasowany. Kurczę, fajnie będzie. Będzie ciasno. To się ułoży, nie? Oczywiście, ale będzie, no, będzie taki, nie będzie luźny. Klips się wsadza. Pyk. Tak, żeby dziurki się odsłoniły. Jak się zszyje to, tu się złapie, to nie ma szans, żeby on nawet drgnął. I robimy drugi boczek. Możecie sobie włożyć tu zawsze igłę, żeby wycentrować, nie? Przyszyję ten tył i wracamy z przodem. Wszystko wymierzone, proszę Państwa. Ale jak się martwicie, że Wam czegoś nie styknie czy coś, to zawsze możecie sobie zostawić naddatek i później wszystko doszlifować na równo. No i też warto spojrzeć, jak się zszywa, żeby szlufka była, a klips miał górę tu, gdzie klapka, nie odwrotnie. No nie zgadniecie, skąd wiem. Przyszyłem oba boczki od strony klipsa. Klips już siedzi na stałe. Jest naprawdę spoko, nie? Opcja. Na to nie zwracajcie uwagi, bo to będzie dopiero szlifowane, wykańczane, nie? Żeby było równiuteńko. To będzie praktycznie wyglądać jak jedna gruba skóra. O, tu siedzi wicek. Może tak zostawić, jest spoko. O, tu przyjdzie to i tu przyjdzie to. I tak to będzie wyglądać. To teraz przyszyjmy front do boczków. Pod kątem najlepiej, nie? Bo łatwiej wsadzić. Możecie sobie obszlifować na krawędzi, póki jest wygodnie. I na pewno możecie sobie już obrobić tutaj to. Czyli przypalić krawędź, nie? Od otworka do otworka można już ściąć. Tu już mamy ścięte. Dobra, ja też tak zrobię. Przeszlifuję to. Może od razu też potokonolkujemy nieco, bo wiecie, nastolatek. Różne rzeczy się będą zdziały pewnie z tym etui. O. I teraz przodzik. No tutaj ten front się szyje, może nie ciężej, ale trzeba się skupić. Nic strasznego, absolutnie. A myślę, że jeżeli się nie ma narzędzi, jeżeli ma się tylko, wiecie, jedną skrzyneczkę z narzędziami, bo się robi to hobbystycznie, to jest to jeden z prostszych sposobów na to, żeby zacząć robić też takie rzeczy, wiecie, nie płaskie, trójwymiarowe. Te boczki z cieńszej skóry to jest dobre rozwiązanie. No. O, zaraz dojedziemy do końca. U góry też sobie cofnę się o 4 dziurki, bo tak zawsze robię. Przede wszystkim to jest, wiecie, z takiej skóry naprawdę na całe życie, a nie jakiejś takiej, wiecie, tej, co się wykorzystuje do masowej produkcji na sezon, nie? Od urodzin do urodzin. To jest takie coś, co trwa. Jeżeli wicki trwają długo, no to niech mają domek, który też wytrwa długo. Wracamy, jak skończę szyć. Spoko, namoczyłem boczki, żeby trochę się naddał. Jak się nosi wicka, tak? Czy kurde? No, dopiero teraz zauważyłem, nie? Nie ma ani pensety czy pincety, ani wykałaczki. No, co za troll bagienny. Niech się trochę nadda, bo wchodzi ciasno. Zrobię wam ciutek powiększę, żeby się wam wygodniej szyło przede wszystkim, ale też żeby się wygodniej używało. Ładnie wyszło. Jestem zadowolony. Młody też będzie zadowolony, bo jak nie dostanie w zęby, normalnie. Wykańczamy, nie? Przypalamy krawędzie, zawoskujemy, zaolejujemy najpierw. A zaraz zobaczycie z bliska, bo go jakoś obfocę i obkręcę. Może na kręciołka go wsadzę, jak znajdę kręciołka. Teraz sobie przeszlifujemy tu na równo. Teraz przeszlifuję jeszcze drobnym papierkiem, żeby się tych włosków pozbyć. Przeszlifuję całe, przytnę i pofarbuję krawędzie. Nie za dużo. Ale już jesteśmy praktycznie przy końcu.
krawędzie. Dobra, olej i palec. O, zobaczcie, co się dzieje ze skórą. Ostatnią rzeczą będzie nabicie górnej części zatrzaska. Logiem na zewnątrz, to wtedy kociąg jest schowany. O. Co myślicie? Spoczko? Mi się wydaje, że spoczko. Do noszenia będzie tak, czyli tu będzie pasek, idealnie. No on jest tak mały, że spoko. Kurczę, że zostawiam do domu ma skubaniec. Dobrze, niech ma. Następnym razem zrobię coś takiego, co będę mógł wam rozdać. Bo tego nie mogę wam rozdać, bo wiecie, jest klient, nie? A to jest klient awanturujący się niestety, bo rzadko w krawacie chodzi. Tak to wygląda. Od kawałka skóry do kawałka skóry, tylko zszytego i z wiskiem w środku. Chcecie zobaczyć z bliska? Postaram się znaleźć kręciołka. Jakiś rzemek mu tu chyba przyczepię, żeby na początku, póki ciasnawo, to żeby mu się lepiej wyciągało. No, dobra, załatwmy jakiś rzemek. Nie można grać jak w butelkę. I to by było na tyle. Jakby co. A, rzemek. Dobra. Powodzenia, jeżeli ktoś będzie się chciał zabrać. Wrzucę szablon. Link będzie oczywiście w opisie. Zajrzyjcie, jeżeli chcecie. Pozdrawiam. Szacuneczek.